Witam serdecznie. Dzisiaj filmik o moich gambuzjach. Gambuzja Sex Radiata Candelaria. Pochodzą z rzeki Candelaria. Chciałbym Wam pokazać przede wszystkim samczyka, bo on jest najbardziej charakterystyczny. Gdzie on jest? Nie mogę go uchwycić. Moment, muszę cofnąć. Ach, jest tutaj. Samczyk jest wyjątkowo mały, ale ma bardzo długie gonopodium, która zwisa pod nim. Przypomina mi zawsze komara takiego latającego. Ma taką komarzą strzykawkę i w porównaniu do samicy jest naprawdę mały. Możecie sobie porównać. O wiele mniej masywny. Samczyki dorastają mniej więcej do maksimum 2,5 cm. Samice są większe, do 4,5 cm. W literaturze można się spotkać z opisem, że samice mają 3,5 cm. No ale to nieprawda. Bardzo płochliwe ryby, jak widzicie, pochowały się teraz. Mam 5 samic i samca. Tam jest samica kolejna. O, samczyk, dobrze widać go teraz. I tam pani się chowa koło filtra. Pozostałe panie się całkiem pochowały. Niestety. Poczekajmy chwilę, może wypłyną. Tak jak wspomniałem, ryby pochodzą z rzeki Candelaria. Możecie ją sobie zobaczyć tutaj. Jak widzieliście, dość fajna, ciekawa rzeczka. Nie tylko oczywiście gambuzje występują w tej rzece, występują też platki na pewno i występują też moje falichtys Fireware Fairy. O, już jedna samica się pojawiła. Co mam powiedzieć? Jeżeli chodzi o wymagania tych ryb, tak jak wspomniałem, ryby są dość płochliwe. Mam je już ponad miesiąc. Najbardziej lubią jeść komary i to najłatwiej jest wtedy je wywabić. Natomiast no naprawdę dość płochliwe są. O, przypłynęła druga samica. Typowo stadne ryby lubią być w pobliżu siebie. Zazwyczaj po prostu siedzą, nic nie robią. Nie wiem, czy to wynika z tego, że może mój zbiornik jest nieodpowiedni, a może po prostu takie są. Rozwielitka to nie jest ich ulubiony pokarm, najchętniej jedzą larwy komarów. Momento. Tak jak wspomniałem, najchętniej jedzą larwy komarów. Jeżeli chodzi o rozmnażanie tych ryb, no to jest tak średnio, bym powiedział. Z pewnością polują na swoje młode. Z tego, co udało mnie się osobiście zauważyć. Mam od nich narybek, ale jest go no nie za wiele. Samica po 28 dniach rodzi od 10 do 30 młodych. No u mnie za pierwszym razem zapałem 6. Później widziałem, że samica się koci, bo wyskoczyła z krzaczków taka mała rybka, jeszcze z pęcherzykiem rzutkowym. Widać, że świeżo opocona. Ale to była pojedyncza rybka, później już nic nie widziałem. No i wczoraj zaobserwowałem kolejną młodą rybę, którą oczywiście od razu odłowiłem. Młode ryby Wam pokażę za chwilę. Młode ryby nie są tak płochliwe jak dorosłe ryby. Te tutaj pochodzą z odłowu. Możecie sobie zobaczyć dokładną lokację. No,
naprawdę świetnie opisana lokacja. No, chyba bardziej szczegółowo już nie dało. O, kolejna samica widzę, że jest. No to już powinny być 3. No niestety ta ich płochliwość no, jest znamienna. Wbrew pozorom najmniej chyba płochliwy jest ten samczyk. On sobie tutaj pływa jak taki król. Zazwyczaj to jest tak, że siedzą właśnie w jakimś miejscu sobie. No i on jest w centrum, otoczony przez samicę. No jest dość mały i raczej no, nie jest w stanie odstraszyć. O, tutaj to jest ta trzecia, co była w krzokach. Nie jest w stanie odstraszyć nikogo więcej poza innym samcem gambuzji. No, ten dymorfizm u tych ryb jest bardzo mocny. Chyba nawet większy niż między głupikami, ponieważ samiec głupika no, jest masywniejszy, powiedzmy sobie szczerze. O, to był płaścik za samicą. Może będzie chciał kopulować, to zobaczcie jak szybko taki akt trwa. No, to jak taki po prostu zaszczyt z nienacka. Jeżeli chodzi o temperaturę wody, to zalecana temperatura jest od 22 do 26 stopni. O, już jest ich coraz więcej, zobaczcie sobie. Raz, 2, 3, o, 4 samice już są. Jeszcze gdzieś jest 5. Ach, jest i 5. Wszystkie są. W akwarium, w którym są te ryby, no jak widzicie, powinno być miejsce do pływania zapewnione dla ryb, chociaż one niespecjalnie, z tego co widzę, chętne są do pływania. Przy czym, to jak mówię, być może ja jakiś błąd popełniłem i inaczej powinienem zbudować ten zbiornik dla nich. Na pewno, jeżeli będzie ten zbiornik całkowicie zarośnięty, no to mogę Wam zagwarantować, że nie zobaczycie ryb. Ja tutaj byłem zmuszony do zrobienia restartu troszeczkę w tym akwarium. Czemu, to wyjaśnię wszystko w filmie z cyklu Co słychać w Fish Room. No, mogę tylko zdradzić, że pojawiły się szczury i no nie za fajnie jest. W każdym razie byłem zmuszony do restartu i po restarcie zrobiłem tutaj no, troszkę więcej miejsca i ku swojemu zaskoczeniu zaobserwowałem, że ryby, jeżeli nie są wystraszone przeze mnie, tak jak przed chwilą to zrobiłem, bo musiałem tutaj szybki przeczeć, no to raczej trzymają się tej otwartej przestrzeni i trzymają się często tuż nad dnem. Co ciekawe, mam wrażenie, że odpowiada im takie podłoże, ponieważ patrząc z góry na nie, no, ten kształt ciała ryby się zlewa z podłożem. Także wcześniej miałem ciemne podłoże i raczej ryby kryły się głównie gdzieś tam po krzokach, a teraz na tym jasnym podłożu centralnie po prostu siedzą tutaj tuż nad dnem. Także no, ciekawa obserwacja. Nie przypuszczałem, że akurat to może mieć też znaczenie. No pytanie, czemu tak słabo się kocą? Co z tego wynika? Być może albo mam jeszcze za ciepło w tej fiszumie. Teraz, tak jak to normalnie o tej porze roku, jest tutaj około 26 stopni. Więc może zbyt wysoka temperatura jest i dlatego młodych jest niewiele. Co do informacji na temat tych ryb, to nie ma ich zbyt wielu na internecie. Dość rzadki gatunek ryb. Nawet słyszałem, że bardzo, bardzo rzadki. Jeżeli chodzi o wygląd, no, poza tym takim okiem dość ciekawie
ubarwionym, no to ryby są po prostu szare, czy też tam jasno szare. No ten samczyk jest ciekawy, natomiast no, nie są to ryby, które będą chętnie kupowane przez początkujących akwarystów. Raczej jest to ryba dla kogoś, kto szuka rzeczy no, rzadkich i mało spotykanych. Natomiast no, mnie osobiście one się bardzo podobają, przede wszystkim dlatego oka je kupiłem. Bardzo mi się to oko podoba, fajnie też wygląda już u młodych ryb, co zresztą zobaczycie wkrótce. Jeżeli o karmienie chodzi, tak jak wspominałem, no, preferują żywą karmę, najlepiej jak są to larwy komarów, chętnie zjadają też larwy ochotki. Z ładzieniem było tak sobie, no i z rozwielitką, jak widzicie, jakoś nie są specjalnie głodne, więc ją ignorują w dużej mierze. To jest ciekawe, bo to jest pierwszy gatunek ryby, który no, nie rzuca się żarłocznie na rozwielitkę, tylko sobie w niej pływa. Natomiast gdyby tutaj były komary, a teraz jakoś znikły mi komary w moich beczkach, to na pewno od razu by się na nie rzuciły i pierwsza rzecz to właśnie byłyby zjedzone komary wszystkie. Jeżeli chodzi o ciążę, trudno jest według mnie rozpoznać, kiedy samica powinna zostać odłowiona, bo mógłbym spróbować odłowić. Natomiast one nie mają takiej silnej tej plamki ciążowej. Zobaczcie sobie, przypuszczam, że to ta samica wczoraj jakieś młode wyrzuciła z siebie. Natomiast nie jest to tak jak u samic głupika, że ta plamka jest taka czarna, charakterystyczna. Ciekawe to jest. Dość charakterystyczna jest ta płetwa odbytowa też, która jest dość duża i ten płomień pierwszy tej płetwy odbytowej, jak widać, jest dłuższy i grubszy. Ryby nigdy nie składają. O, teraz próbował coś działać. Przepraszam bardzo. Co miałem powiedzieć? One nigdy nie składają tej płetwy, ona jest zawsze rozłożona. Widać też taką delikatną mozaikę na ogonie u samic. No i lekko taki złotawy połysk na grzbiecie. No ale to wszystko, jeżeli chodzi o kolorystykę tych ryb. Natomiast no, przez to, że są to takie szare, nie za ciekawe rybki, jeżeli chodzi o kolorystykę, no, nie są powszechnie hodowane w akwariach, no, a degradacja środowiska prowadzi do tego, że mogą wyginąć. Oczywiście jest wiele gatunków gambuzji i niektóre z nich po prostu osiągnęły światowy sukces. No, ten gatunek akurat nie należy do tych najbardziej rozpowszechnionych. No, na szczęście nie udało się dzięki Tomasowi zdobyć te ryby. Jak widzicie, za wiele się w akwarium z nimi nie dzieje. Ze względu na tą płochliwość uważam, że powinny być chyba raczej same trzymane. Chociaż zobaczymy, bo chciałbym stworzyć w przyszłości biotop rzeki Candelaria. No i chciałbym wpuścić na próbę je chociaż, zobaczyć, co się będzie działo. Może akurat w takim biotopowym akwarium będą się łatwiej mnożyć. No i życie wygląda zazwyczaj właśnie tak konstans, bardzo spokojnie. Trzymają się cały czas w kupie. Jeszcze mam taką myśl, że być może jest to kwestia tego, że jest ich za mało i w większej grupie będą śmielszymi rybami. Natomiast no, kupiłem wszystkie, jakie były w sklepie. To jest 5 samic i samca. No i więcej ich nie ma i raczej ich nie będzie, bo one po prostu były, no, jak widzieliście na lokacji, w bardzo konkretnym miejscu złowione. No i to było raz i tyle, prawda? Także no, to jest wielka gratka i rarytas taki akwarystyczny, jeżeli chodzi o ryby żyworodne.
No i mnie osobiście bardzo się podobają, mimo wszystko, że nie mają jakichś tam oszałamiających kolorów. A jak mówię, to oko mnie ciekawi, fajnie to wygląda z tym okiem. Mogłyby się dla mnie nazywać żałobniczkami przez to oko, trochę tak wyglądają, jakby do pogrzebu miały iść. Jeżeli chodzi o twardość wody, no to raczej twarda woda i średnio twarda. Ja używam soli do krewetek Sulawesi. No i robię taką wodę obecnie między 400 a 400 ppm szpont tych soli i nie dodaję obecnie niczego dodatkowo już. Chcę zobaczyć no bo wcześniej dodawałem jeszcze sól w postaci 1 grama na litr, ale teraz stwierdziłem, że nie będę dawał jeszcze tej soli dodatkowo i zobaczymy, może zmieni się ich zachowanie i będzie więcej młodych. No, trzeba eksperymentować, bo tak jak mówię, jeżeli nie wyginą u mnie, no to raczej nie ma szans na to, żeby je zdobyć znowu. Słyszałem opinię na przykład jednego akwarysty z takiej specjalistycznej grupy właśnie dotyczącej dzikich ryb żyworodnych, że no, miałem naprawdę wielkiego farta, że te ryby trafiłem, ponieważ on, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, nie jest w stanie tych ryb zdobyć. Ok, pokażę teraz narybek. Otóż i młode kandelarie już mają to swoje charakterystyczne oko. Zobaczcie. Mam ich tutaj 6. No i te ryby akurat nie są płochliwe, tak jak już wspomniałem. To, co podałem, to jest przesiana przez sitko rozwielitka, a drobniejsza frakcja, którą ryby mogą zjeść już. No, ciekaw jestem, kiedy będzie widać, kto tutaj jest samczykiem. No, ciekaw jestem, jak to tutaj wygląda, czy nagle tam, powiedzmy, u ryby 1,5 cm zaczyna rosnąć gonopodium i on taki mały zostaje krypeć, a samice rosną dalej, czy dopiero jak ryby osiągną 2-2,5 cm zaczynają się różnicować. Mam tutaj brzeg kostki, czy mam je w takiej kostce 30-litrowej. No, fajne, zdrowe towarzystwo, brzuszki widać okrągłe, tylko szkoda, że tak mało, no ale cieszmy się, że cokolwiek jest. Pokażę Wam za chwilę taką jednodniową rybkę. No, cudowny widok. Otóż i jednodniowa rybka, kurczę. O, teraz dobrze. Jednodniowa rybka. U niej jeszcze nie widać tego oka. Kurde. No, ale jest kolejna. No, szkoda, że nie było ich tutaj 20 albo 30. No, ale dobra, i chociaż jedna. Jedna co jakiś czas i powoli uzbiera się grupa. Być może to pokolenie F1 nie będzie się tak aż chować, znaczy może chować, nie będzie takie płochliwe, no i będzie się łatwiej rozmnażać. Na to liczę. Z rybami z odłowów no bywa ciężko. Jakby nie patrzeć, są przyzwyczajone do czegoś innego. No i jedne się łatwiej rozmnażają, inne jak widać trudniej. No ale trzeba próbować, no i jak tylko człowiek przyuważy jakąś młodzież, gdzież ona jest
Jak człowiek przeważy jakąś młodzież, no to trzeba uciekła. Trzeba od razu działać, odławiać rybki. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie możliwość zdobyć jakiś rzadki gatunek, to nie wahajcie się. Warto poświęcić akwarium dla szarych, niekolorowych rybek, bo być może stanie się tak, że tylko w waszym akwarium one się zachowają, albo w waszym i kilku innych osób, i być może kiedyś właśnie te wasze ryby posłużą do introdukcji w naturze tego gatunku. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny film. Cześć!